Jak widać, za mną jest terminal lotniska w Pyrzowicach, a teraz idziemy w krótki spacer na stację kolejową, czyli to zajmie to jakieś 5 minut, to jest jakieś 300-400 metrów, czyli tak naprawdę jakbyście poszli wzdłuż terminali, no to będzie mniej więcej tyle samo, także no to nie jest tak, że daleko gdzieś stacja jest, póki co jest dalej niż będzie w przyszłości, bo w przyszłości będzie z mojej lewej strony terminal taki główny i to się będzie wtedy wprost tym tunelem podziemnym przechodziło na stację kolejową. Dobra, no a tutaj jest taki, akurat jest ten kawałeczek taki pod górkę lekko, ale jest chodnik, wszystko jest wygodnie i bardzo fajnie można dotrzeć do stacji kolejowej Pyrzowice Lotnisko. I ja za chwilę będę miał, no dokładnie za 20 minut pociąg, może znowu na siebie skieruję kamerę. Za chwilę będę jechał pociągiem bezpośrednim do Gliwic, więc tutaj pierwszy raz tą trasą pojadę. To będzie jechało, ten pociąg będzie jechał przez Nakło Śląskie, chyba coś takiego, ale nie, no najważniejsze, że ten pociąg będzie jechał przez Tarnowskie Góry, Radzionków, Zabrze, nie główne, tylko no pokażę Wam zaraz w ogóle cały przejazd, tylko w tym, jak już sobie siądę na peronie, na spokojnie, żeby znowu nie tracić tchu, jak tutaj wcześniej szedłem. I zobaczycie całą trasę i pokażę Wam, jak kupowałem bilety w EKSC, czy KSK to się nazywa, taka aplikacja Kolei Śląskich. I tu jest zawsze póki co kilkanaście procent taniej. Dzisiaj wyliczałem, że wyszło mi teoretycznie 12% taniej niż na stronie takiej normalnej Kolei Śląskich, ale znowu jak na dworcu byłem, to wyszło taniej o 20 groszy, więc nie wiem, o co chodzi, prawdę mówiąc. No dobra. Ważne jest, że około 20 zł kosztuje bilet w tą stronę, bo ja potem do Katowic jadę przez Gliwice, więc to jest trochę dłuższa trasa i mnie ten bilet wyszedł 23 zł. Ale jak do samych Gliwic pojedziecie, to zaraz zobaczymy w automacie, ile kosztuje. No a potem w KS zobaczymy. Nie? Dobra, no zobaczcie, chwilę mówiłem i tutaj już mamy przystanek kolejowy. No wydaje mi się, ten pociąg, którym ja przyjechałem z Katowic, dalej stoi. A, jeszcze jest jeden pociąg teraz przyjechał prawdopodobnie z Tarno... A nie, do Gliwic już stoi. O, czyli przyjechał z Gliwic w międzyczasie prawdopodobnie. Dobra, nie patrzyłem, są dwa pociągi, więc fajnie. Pierwszy raz widzę na tym przystanku kolejowym dwa pociągi. Fajnie to wygląda. Dobra, to idę i zaraz sobie będę wchodził do tego mojego pociągu. Czyli znowu przejście podziemne. Tutaj. A nie, ja w sumie nie muszę iść, patrzcie, bo to jest pierwszy raz z tego peronu w ogóle pojadę. O, super. I tutaj to jest pierwszy peron. Nie, tamten jest pierwszy peron, a to jest drugi, coś taka ciekawostka, więc inaczej liczone to jest. No i zobaczcie, stąd pojadę do Gliwic. No i znowu jest ten Harry Potter, się reklamuje. A to jest Alvernia Planet. Ciekawe, czy to jest... O, to jest na trasie do Alvernia, do Krakowa. No ale dobra, klikamy i co? Szukamy tutaj najbliższy pociąg do Katowic. Ja tak to kupowałem. Zobaczymy, ile będzie kosztowało. Czy pokażę przez Gliwice ten pociąg pierwszy. Ja już mówiłem, nie? W EKSC. Zobaczymy, ile poszedł. Za ile kosztował. O! Dziwnie to pokazuje. Najpierw bezpośrednie, tylko mogliby to napisać w tym automacie. Dalej nie wiadomo, że to jest bezpośrednie. Ale jest mój 10:57. A dobra, już. Jak ktoś jest inteligentny, jak ja, żartuję oczywiście, to będzie widział, że to jest numer pociągu 1. Tutaj są dwa pociągi. No ale dobra, nie każdy może to zauważyć. A, tu jest napisane Przesiadkowa Gliwice. Dobra, klikam na ten mój i zobaczymy, ile kosztuje. Nad morzem, no i my mogliśmy nie wyjechać, ale to jest ponad na jedną stronę. Ale zapechałyśmy godzinę ponad jedną stronę i... No i 20 zł, 20 groszy. No dziwne dla mnie. Wiecie dlaczego? O. Czyli on cały czas ma taryfę inną. Patrz, ja 23 płaciłem teraz. No to jest trochę dziwne, trochę niesprawiedliwe bym powiedział. Wróć. I jeszcze raz wróć, bo zobaczcie, ja kliknąłem na ten tutaj 10:57 jest napisane przez Gliwice, prawda? Widzicie? Na to klikam i normalny, dalej
No i jest 20 zł 20 groszy. I to jest podstawowa, to nie jest taka, że jakaś promocja czy coś. A jest taniej. No to trochę mnie to dziwi, prawdę mówiąc. Bo jakbym ten, zobaczcie, ten bezpośredni, 11:33 bym chciał jechać, Miasteczka Śląskiego, no. to idę, zobaczymy, no i tyle samo jest. Ja już sobie tutaj siedzę na przystanku, czekam na ten pociąg i tak jak mówiłem, sprawdzimy teraz tą cenę w aplikacji, bo trochę mnie to tak zdziwiło, prawdę mówiąc, tylko czekajcie, ja wrzucę może lepszy ekran, o tutaj, te dwa pociągi, pojadę tym prawym, w sumie oboma pojadę, bo znaczy pierwszym pojechałem z lewej strony z Katowic, przyjechałem, on tu prawdopodobnie będzie za chwilę jechał do Katowic bezpośrednio, ale ja chcę pojechać do czego? Dokładnie do Gliwic, oczywiście tym prawym pociągiem, no i chcę teraz Wam pokazać, czyli tylko włączam ekran, dobra, już włączyłem. Zobaczcie, no, wyszukiwarkę w tej aplikacji KŚ-ki, tak, KŚ-ka, czyli Kolei Śląskich i tutaj jest Pyrzowice, lotnisko Katowice. No i zobaczcie, jest 10:57, widać, że pokazuje mi, oczywiście widzicie ten ekran też, o którym ja mówię, widać, że o 10:57 jest przesiadka w Gliwicach, no i zobaczcie, 23 zł 04, tak, czyli 23 groszy. Złote 4 grosze. Tutaj jest rozkład cały, tak? Czyli wyjeżdżam z drugiego peronu, czyli dobrze, z tego wyjeżdżam. Tarnowskie Góry, Nakłośląskie. Wcześniej było oczywiście miasteczko Śląskie Centrum. Radzionków, Bytom-Stroszek i tutaj Zabrze Północne i Zabrze Maciejów, o którym zapomniałem. No i Gliwice. I to jest pełna trasa. Potem mam przesiadkę 26 minut, chociaż ja widziałem, że był też w Gliwicach szybciej pociąg, więc może się uda do tego wcześniejszego pociągu wsiąść. No i potem mam Gliwice, to już jakby tego już nie będę nagrywał, bo tylko nagrywam do Gliwic. No i zobaczcie, kupuję bilet, wybieram tam, daję zapisz, no i zobaczcie, przejdź do ofert. No i mam 23 zł 4 grosze, tam było 20 zł chyba, nie? Więc to jest różnica dużo na takiej trasie, a miało być w KS-ce najtaniej, więc nie wiem o co chodzi. Może ktoś z Kolei Śląskich by tutaj mi powiedział coś. No i jakbym kontynuował, to bym płacił po prostu tyle, nie? A nie pokazuje mi tej tańszej opłaty, tak jak było w automacie. Czyli tak jakbym jechał przez Zawiercie. W sumie teoretycznie myślałem, że jest krócej, no ale to są Gliwice. No chyba, że tam w automacie zakłada, że nie będę dojeżdżał do Gliwic, tylko wysiądę na przykład w Tarnowskich Górach. Może taka jest, może takie jest założenie. No tutaj chcę w Gliwicach wsiąść, nie? Do pociągu następnego, więc no tak dziwnie. No ale dobra, no wiadomo, robię to głównie dla Was, no bo nie będę jeździł do Gliwic, jak będę... Czekajcie, tu jeszcze mi nagrywa, dobra. Nie będę jeździł do Gliwic, jak będę jeździł z lotniska, no bo mieszkam w Katowicach, prawda? Zobaczcie jeszcze, w ogóle pozdrawiam kolegę z kolei, tylko nie z Kolei Śląskich, po prostu pracującego w kolejach, który mnie poznał, no i zrobiliśmy sobie zdjęcie. Także bardzo miło. No to czekamy na pociąg i zaraz wsiadamy za 20 minut na pociąg. Zapraszam na vlog. Za chwilę wsiadam do pociągu, a tymczasem, zobaczcie, z prawej strony zaraz pojawi się, o tutaj Ryanair, który startuje do Budapesztu. Jest to nowa trasa z Pyrzowic. No niestety zniknął nam za budynkami terminala, ale zaraz zobaczycie, mam nadzieję, że się pokaże nad terminalem, ewentualnie nad hotelem Moxie. A, widać, przed hotelem Moxie. 10:53, więc nie ma tutaj ciekawe dlaczego ten tutaj ekran jest nieczynny. No ale dobra, no wchodzę do pociągu jeszcze raz, zobaczcie. Jest widoczny tutaj Pyrzowice Lotnisko Gliwice, więc to mój pociąg. Naciskamy tutaj drzwi, żeby się otworzyły. I sobie wybieramy miejsce do przodu może, więc ja sobie tutaj z prawej strony gdzieś siądę, tylko znowu głośna jest klimatyzacja w tym pociągu. Ale dobra, może tutaj nie będzie tak źle. O, tu nie jest tak źle. No to czekam na odjazd za 3 minuty. Zobaczmy, jak szybko jedziemy. Już 25 na godzinę, a zaraz będzie pewnie 100.
parkingi. Witamy na pokładzie pociągu Spółki Koleje Śląskie. Życzymy przyjemnej podróży. Następny postój na stacji Miasteczko Śląskie Centrum. I już patrzcie, 80 na godzinę. A zaraz przy końcu pasa nad autostradą zapewne będzie ponad 100. No bo już jest prawie 100. Cały czas płot, patrzcie, cały czas lotnisko. Kiedyś tu chodziłem zdjęcia robić, dawno temu. Teraz już za bardzo nie mam czasu. Ale za jakiś czas wracam, wiadomo. O, to już widać lotnisko i autostradę. Ona jest w takim wkopie. I tutaj startują lub lądują samoloty, w zależności od wiatru. A tam niedaleko jest platforma spoterska, ale to trochę bardziej na prawo była. Tam przy tym domu z cegły. No jedziemy 116 na godzinę. Za niedługo Miasteczko Śląskie, później Tarnowskie Góry, tak, no i do Gliwic dojedziemy. Miasteczko Śląskie Centrum. Patrzcie, fajnie, tu jest takie centrum przesiadkowe, kilka samochodów póki co, ale myślę, że się to wszystko rozwinie, jak będzie więcej pociągów. No i teraz Tarnowskie Góry będą. A przed Tarnowskimi Górami jest ten ogromny tutaj węzeł kolejowy, towarowy. Jest tutaj co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt torów. Może ktoś policzyć i pokazać i powiedzieć w tych, no oczywiście w komentarzach. I za chwilę będę w Tarnowskich Górach. Przyjazd o 11:13, więc sobie wyjechałem 57, a która jest 8 po. No to 11, 13 plus 3, 16 minut. Patrzcie, ile to jest. Pisał 87, tor 86. Ciekawe. No ale ten na pewno nie ma aż 80 torów, nie? No ale jest dużo. No jednak są wykorzystywane. No to jest napisane 81, 80, 79, no te numery torów takie. No tutaj Z20 jest przynajmniej. I zaraz dojeżdżamy do stacji Tarnowskie Góry. Tu już jest praktycznie 16 km od lotniska. I przejechaliśmy to w sumie na razie 13 minut. Z jedną stacją, z jednym postojem. Ładny dworzec w Tarnowskich Górach. Tarnowskie Góry. Zobaczymy, ile tu osób. Parę osób jest, ale nie wiem, czy będą wsiadać. O, ciekawostka, tutaj z drugiej strony jest pociąg Polregio, ale z województwa śląskiego i tu jest Dąbrowa. Ciekawe, czy to jest Polregio, czy to są te koleje łódzkie. W sensie łódzka kolej aglomeracyjna, tak się nazywa, ale nie, no raczej nie. Chyba by było napisane, ale pisało województwo łódzkie, więc chyba Polregio. Dalszą drogę do Gliwic. I już, proszę Państwa, stacja Radzionków. Jakoś mi tak minęła szybko ten kawałek drogi, to było Nakłośląskie i już Radzionków, proszę Państwa.
Kurczę, bardzo fajnie się tu z lotniska teraz jeździ. Właśnie w te okolice. Wiadomo, też najbliżej, nie? Ale generalnie super. Z tym przystankiem jest taka ciekawostka, że jeszcze niedawno, przynajmniej w niektórych rozkładach jazdy, na przykład na Deutsche Bahn, Radzianków Rojca nie występuje, tylko jest Bytom Rojca. Więc no, teraz się nazywa ten przystanek Radzianków Rojca. I w ogóle on jest taki ciekawy, bo tak wysoko jest położony na takim nasypie. I zobaczcie, to się już kończy i jest taki most jeszcze. Nad drogą, będzie w przyszłości droga, bo teraz jest remontowana znowu. I przekopywana. No a to jest Radzionków. I zaraz jest Bytom. Więc to tak blisko są te granice, więc być może dlatego taka nazwa przystanku była wcześniej. Bytom-Stroszek. I Bytom, patrzcie jaki zielony. Bytom-Stroszek. O, to już osiedle. Strzelców Bytomskich ulicy. Chyba przystanek jest po drugiej stronie. A nie, jednak po tej, zobaczcie. Bytom-Stroszek. Jadę teraz z Bytomia Stroszka do Zabrze Północ i tam za tymi drzewami przed chwilą było widać kawałek, są tory kolejki wąskotorowej tutaj. Więc ja Wam pokażę, już wrzucam na żywo ekran z telefonu mojego z mapą i zobaczycie, tylko czekajcie, włączyłem i dosłownie jakieś 20 metrów, tutaj widać, zobaczcie, jest tory wąskotorowe. I chyba jeszcze ta kolejka jeździ. W sumie jest takie widać wyszlifowane, więc chyba w weekendy jeszcze z Bytomia można jeździć tą kolejką. Prawdopodobnie jechałem nią jakieś 30 lat temu. Albo i dawniej. O, zobaczcie. Napiszę Wam na dole, dokąd można, czy w ogóle ona jeszcze jeździ. Ale moim zdaniem jeździ. No, a za chwilę, jak przyspieszymy trochę, mam nadzieję, w ogóle widać fajnie cały czas te tory. Oczywiście nie jest elektryfikowane, bo jak żeby inaczej. No, wyglądają zadbane te tory, więc prawdopodobnie jeździ ta kolej. I teraz tak, już wracając do naszej trasy, zobaczcie, na mapie za chwilę będzie stacja Bytom-Karp, ale ona będzie na trasie do Katowic. Bo do Katowic, jakbyśmy teraz jechali z Tarnowskich Gór, to musielibyśmy w lewo skręcać. A skoro jedziemy do Gliwic, no to będziemy za chwileczkę skręcać w prawo. No i tu za chwilę będzie no wiadomo, zwrotnice i te sprawy, nie? Będziemy zmieniać tory. A patrzcie, cały czas wzdłuż na dole, na tym, no, pod tym nasypem, no, po którym jadę, są te tory wąskotorowe cały czas. Dobrze, no i chyba już jedziemy, zaraz, no w sumie jeszcze nie jedziemy lewym torem, no bo ja widzę z lewej strony tam dużo tych torów. Zaraz skręcimy. Nie, przecież nie lewo, my na prawo jedziemy, co ja mówię. No widzicie, mapę mam na dół, nie? W sensie tak na południe, że jedziemy, no to musimy jechać prawym torem przecież. Czy ja dobrze mówiłem wcześniej, że w lewo do Katowic, a w prawo do Gliwic? Chyba dobrze mówiłem, tylko musiałbym sobie telefon odwrócić i będzie mi prościej, o. My po prostu idziemy prosto na razie, a w lewo odjeżdża właśnie trasa do Katowic. O, tam widać te tory, tam już są zrobione praktycznie te tory i tam już widać Bytom-Karp. No dobra, ja tutaj sobie wracam do moją stronę. O, jedziemy pod trasą 94, droga krajowa. No i zobaczcie, my tu już skręcamy w prawo za chwilę i będzie Zabrze Północne. Dawno temu jechałem bardzo tą trasą, bo kiedyś jeździliśmy często z rodzicami tutaj z Bytomia. Tu jest stacja Bytom, zobaczcie, tutaj, o, Bytom do Gliwic właśnie tą trasą. Dawno temu jeździł normalnie pociąg, a teraz dopiero niedawno go reaktywowali znowu. Więc, o, jak tu świetnie teraz, patrzcie, co to jest za kopalnia?
To dawno tu nie jechałem. Patrzcie, normalnie jeszcze węgiel jest. I tutaj to dla Was może być ciekawostka, jak nie jesteście ze Śląska. O, patrzcie, ile tu jest węgla, jaka hołda. I tutaj nasypują węgiel do węglarek, do pociągu. Takiego na węgiel specjalnego. Świetnie. To jest kopalnia, wiecie? Znaczy ja tu mam napisane kopalnia węgla kamiennego Bobrek Piekarek. Aha, okej, bo obecnie tak się nazywa. Kiedyś to mogło być, w sumie nie wiem, która to była kiedyś. No u mnie w rodzinie był tylko jeden człowiek związany z kopalnią, czyli mój dziadek pracował na kopalni, ale nie jako górnik, tylko jako stolarz. Bardzo dawno temu. O, tutaj patrzcie, to jest napisane jeszcze Kabuka Bobrek. No i faktycznie ona się nazywa teraz Bobrek Piekarek. Nie wiem, chyba działa jeszcze, no skoro jeszcze były węglarki, no to chyba działa. Dobra, no my już dojechaliśmy na tą trasę taką z Bytomia do Gliwic, no i zaraz będzie stacja. O, tu jest Bytom Bobrek, ale nie ma. Patrzcie, na mapie mam Bytom Bobrek, ale to może być... Czy to jest... No, stacja towarowa, zobaczcie. Fajnie jest ta mapa. Ona się nazywa OSMAND+. Tak jak zawsze często pytacie o tą aplikację i no fajnie ona działa w samolotach, tylko trzeba być przy oknie, nie? No i ruszyliśmy wreszcie, bo już wjechaliśmy na tą trasę z Bytomia do Gliwic i od razu przyspieszył, no już praktycznie jest zaraz będzie 100 na godzinę. Znowu się rozgadałem, prawie 5 minut mówiłem, no ale dawno tą trasą nie jechałem, tak naprawdę tym kawałkiem jeszcze w ogóle nie jechałem, a dopiero tym, co teraz jesteśmy, jechałem, ale przed remontem, bardzo dawno temu i zawsze wolno jeździły te pociągi. No, muszę tutaj nagrać, bo tak fajnie tutaj zielono jest jeszcze te takie, no nie węglarki to już nie są, ale też węgiel przewożą w sumie. No ale to są materiały sypkie generalnie chyba przewożą, nie? Więc nie musi być węgiel prawdopodobnie. Chociaż jeśli się mylę, to dajcie znać. Wydaje mi się, że to jest inny materiał niż węgiel. Nie tylko węgiel przewożą. No, takie wagony, co tam były przed chwilą. One mają takie fajne klapy na boki i jak się otwiera, no to wtedy się wysypuje wszystko ze środka. O, no i znowu muszę włączyć, bo to jest super część trasy. Obok mnie jest droga 88, droga krajowa. Też się często nią kiedyś jeździłem, jak byłem mały. Właśnie z Bytomia do Gliwic oczywiście. To jest chyba dawna, niemiecka jeszcze. Już nie ma tych płyt, bo jest wyremontowana, ale swego czasu w czasie wojny była robiona i ona stworzona była z płyt takich betonowych. Patrzcie, jedziemy 97 i wyprzedzamy takie duże samochody ciężarowe. No i prywatne też. O, to nie polska rejestracja, więc nie jedzie bardzo szybko. Fajnie to wygląda. 97 na godzinę cały czas. No za chwilę będą Zabrze Północne. Przystanek Zabrze Północne. Będą Zabrze, no dziwnie powiedziałem. Zbliżamy się do stacji Zabrze Północne. Też widać, że wszystkie te perony na tej trasie są wyremontowane. Bo to też jest chyba nowy przystanek w ogóle. Chociaż też może ktoś napisać, czy on już był kiedyś, Zabrze Północne. czy teraz jest dopiero wybudowany. Za chwilkę stacja Zabrze Maciejów, a tutaj prawdopodobnie oczyszczalnia ścieków, tak mi się wydaje. Tak, no raczej tak, bo takie zbiorniki. Zbliżamy się do stacji Zabrze Maciejów. I Zabrze Maciejów już za chwileczkę. O, znowu nowy przystanek moim zdaniem. Znaczy wyremontowany, no, bo ten chyba był kiedyś, chociaż też mogę się mylić. Zabrze Maciejów. Dobra, tutaj wyjeżdżam właśnie ze stacji Zabrze Maciejów. O, czekajcie, tak wyprostuję. O, jeszcze widać mnie, nie? Tak, dobra. To tutaj będę chciał się Wam
tutaj będę chciał się tutaj w Zabrzu jeszcze. Zaraz będą Gliwice. To jest ostatnia stacja przed Gliwicami. Będę chciał się z Wami pożegnać, no bo potem w Gliwicach tam jest dużo ludzi zawsze, bo no zaraz mam parę minut później mam pociąg do Katowic, więc no będę się trochę spieszył, sprawdzać muszę, gdzie jest ten drugi pociąg. Także małe podsumowanie. Trasa bardzo fajna. Następny postój na stacji. Gliwice. Stacja końcowa. To będzie tak Gliwice. I 50 minut przejazd trwa. Tam jest około 10 przystanków na tej trasie. Bilet kosztuje do samych Gliwic, sprawdzałem, 19,5 zł, więc no myślę, że z lotniska no to jest dobra cena. Czas jazdy, tak jak wspomniałem, 50 minut, bardzo wygodnie. Póki co prawie pusty pociąg, nie? No, bo, no też taka godzina to była, nie? Bo to było 10:57, ale kilkanaście osób weszło do pociągu, widziałem w Burzowicach. Część prawdopodobnie do Katowic chciała jechać, bo ja też w sumie chcę do Katowic jechać, nie? Więc pani się też pytała, pani konduktor, że w sumie mogłem późniejszym jechać bezpośrednim, ale no wiadomo, ja to specjalnie robię też dla Was, żeby pokręcić ten kawałek o trasy. Bardzo fajne nowe tory, w większości wypadków jest wygodnie, no teraz trochę strzela, ale to dużo jest tych, przecież nie, to jest jak kawałek starego toru, no to jest, nie myślałem, że są zwrotnice, ale nie, jednak to nie są to tory bezstykowe, więc trochę strzela. Ale no i tak się to wygodnie jedzie. Dobra, no to fajnie, że oglądaliście ten vlog. Oczywiście nie typowo, bo nie było lotu samolotem, no ale był jeden czy dwa samoloty na ekranie. I ja się z Wami w tym momencie żegnam. Jakiś trip report będzie za niedługo. Już mam jeden kupiony bilet, no ale się dowiecie dopiero jak polecę, no bo wiecie, może tak być zawsze, że nie polecę, no i potem obiecanki i cacanki będziecie mówić, nie? Także jak polecę, to się dowiecie. Oczywiście zapraszam na Instagrama mojego, bo na żywo macie wtedy zdjęcia z tych przelotów i z tych trip reportów i wyjazdów moich. Także dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i do następnego vloga lub trip reportu. Cześć! I dojeżdżamy do samych Gliwic. To już jest ta główna trasa z Katowic, tak? Więc tam się dojeżdża z tej północy, z Tarnowskiej Góry i Bytomia, no i dojeżdża się chwilę przed stacją do tej głównej trasy. Tam już jest galeria handlowa po drugiej stronie, więc jesteśmy zaraz praktycznie, już jesteśmy przy dworcu. O, to się nazywa Forum, zapomniałem właśnie jak się nazywa. Tutaj ta galeria handlowa. Zbliżamy się do stacji końcowej. Prosimy przygotować się do wyjścia oraz jeśli czy zabrali Państwo swój bagaż podręczny. Prosimy zachować ostrożność podczas wysiadania z pociągu. Dziękujemy za wspólną podróż za skorzystanie z usług stacji Koleje Śląskie. Chyba na pierwszy peron dojeżdżamy. Jeśli to jest pierwszy. No nie tak, peron pierwszy. A są tutaj 4 perony i fajna taki dach, nie? Taka wiata duża. O, zaraz będzie do Częstochowy jechał. O, ciekawe. Czy to nie będzie mój przypadkiem pociąg? No, tak, o 12:13 to jest mój pociąg. Nawet nie musiałbym wychodzić z niego. O, za 20-30 osób wysiadło jednak. Ja tak naprawdę się już z Wami pożegnałem przed chwilą, ale tak naprawdę w sumie nie musiałem się pożegnać, bo źle zobaczyłem, za 7 minut miałbym pociąg, ale do Katowic, ale Intercity, więc nie mogę nim jechać, więc tym będę jechał za 27 minut. Także no jeszcze raz dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, no i do następnych trip reportów tym razem już. Na razie, cześć!